Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, myślę, że dość wyjątkową instalację ze względu na popularność, a raczej małą ilość dostępnych kart graficznych dla Amigi 1200. Jest to specyficzna karta B-Vision, która jest dostępna jedynie dla karty PowerPC. Jak widzicie, zacząłem już tutaj instalację, czyli w tym miejscu zostały dokręcone śrubki do karty, tak żeby to stabilnie było zainstalowane. Sama karta przyjechała do mnie w takim bardzo miłym i oryginalnym opakowaniu, wraz ze sterownikami, wraz z instrukcją. Także bardzo dziękuję tutaj użytkownikowi, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, Zapa Kepin z Chorwacji, który udostępnił mi tą kartę. Jak widzicie, karta już została zainstalowana na płycie głównej Amigi. Zwróćcie uwagę na to miejsce, czyli wkładając kartę do gniazda i przesuwając ją, ona jest tutaj tak skonstruowana, że możemy to zrobić, biorąc pod uwagę tutaj elementy, które znajdują się na płycie głównej Amigi. Jednocześnie nie chcę dezinstalować tutaj Scandablera, który jest z polskiej firmy zainstalowany, czyli tutaj mamy Warp Vision dla Amigi 1200, która współpracuje nie tylko z Warpem, ale z każdą inną kartą, którą tutaj byśmy byli w stanie podłączyć na HDMI, przez gniazdo HDMI. Więc może w przyszłości uda mi się zastosować jakiś konwektor, który z tego gniazda mógłby zasilić tutaj wejście Warp Vision i z Warp Vision szedłby zarówno sygnał ze Scandablera, jak i z karty graficznej, już wyprowadzony z Amigi. W tej chwili oczywiście tak nie jest to zainstalowane, czyli mamy tutaj kartę graficzną. Z karty graficznej bezpośrednio mamy tutaj zainstalowane na wyjście w tak zwanym trapdoorze, czyli w tym takim dodatkowym elemencie, gdzie możemy zainstalować kartę. Więc jak widzicie, jest to na przezroczystej takiej płytce, więc no tak powiedzmy, że pod względem designu będzie to pasowało do samej Amigi. Także ja w tej chwili już zaczynam składać Amigę i zobaczymy, jak to będzie działało i czy uda się uruchomić. Jak widzicie, uruchomiłem już samą Amigę, skonfigurowałem już system pod kartę graficzną. Za chwilę Wam pokażę, jak to dokładnie wygląda. Umówmy się, że to jest jeden taki wstępny film odnośnie tej karty. Postaram się w innych materiałach porównać ją chociażby z Voodoo 3, którą mam zainstalowaną w innej Amidze w wersji Tower z mediatorem, czyli z mostkiem PowerPC. Natomiast tutaj pokażę Wam, jak to działa i funkcjonuje. Co więcej, mogę powiedzieć, że nie musiałem dodatkowo zasilać Amigę przez gniazdo stacji dyskietek. Super i fajnie to działa. Dlaczego mam taką możliwość? To jest ważne. Zrobię Wam przebitkę, zdjęcie mojego zasilacza. Jest to zasilacz dla 5 V 8A z możliwością ręcznego dostosowania napięcia, tak żeby dokładnie dawać 5 V dla Amigi. Podłączając kartę, miałem możliwość właśnie skonfigurowania tego zasilacza specjalnie pod tą Amigę i działa to idealnie. Zobaczcie. W tej chwili mam nadzieję, że będzie to widoczne. Jeśli pokażę Wam Screen Mode, zobaczcie, mam tutaj przy 8-bitowej palecie 1024 na 768. W kolejnych materiałach spróbuję zmusić PC-ta do przechwycenia bezpośrednio obrazu z
ze złącza VGA. Jest to złącze analogowe, więc tutaj będę musiał się z tym troszeczkę pobawić. Natomiast w tej chwili, zobaczcie, mamy 8 bitów i przy 8 bitach ta karta ma możliwość nawet 1600 na 1200. Przy 16 bitach mamy możliwość skonfigurowania do 1152 na 900. Natomiast przy 24 bitach mamy możliwość 768 na 576. Jest to naprawdę bardzo imponujący wynik, jeśli chodzi o Amigę. Co więcej, pokażę Wam tutaj sam sterownik, który pokazuje dokładnie takie same wyniki. Czyli mamy te rozdzielczości 8-bitowe, mamy również rozdzielczości 15-16 bitowe oraz 24-bitowe. I to dokładnie się tutaj pokrywa. Tu możemy sobie też to dodatkowo konfigurować. Jeśli, no taki krótki test, bardzo nieoficjalny test, czyli zobaczmy, spróbujmy uruchomić jakiś tytuł, który pokazywałem Wam wcześniej bez karty graficznej, chociażby mógłby być to Quake na PowerPC. Jeśli ja teraz uruchomię Quake'a, to w grafice wcześniej pokazywałem Wam, jak to wygląda w wersji AGA. W tej chwili mam możliwość wybrania Cybervision, PowerPC i zobaczcie, 8 bitów, może poszerzę, będzie lepiej widać, 8 bitów 320 na 200. Mam nadzieję, że słyszeliście odgłosy, one są też tutaj zbierane przez mikrofon pojemnościowy. Natomiast w tej podstawowej rozdzielczości chodzi to naprawdę bardzo szybko. To jest duża sala, jak widzicie, duża sala działa bardzo sprawnie. Ok, spróbuję zrobić w przyszłych materiałach testy dla Quake'a, jak prezentuje się ilość klatek w wersji na AGA, w wersji na kartę graficzną oraz postaram się uruchomić również Quake'a tutaj z tymi wszystkimi wygładzeniami i porównamy sobie, czy to na pewno miało na Amidze sens. Także takie materiały jak najbardziej przygotuję. Jestem bardzo podekscytowany tą kartą. Zawsze marzyłem o tej karcie, także bardzo się cieszę, że będę mógł zrobić wiele materiałów o tej karcie w mojej Amidze. Co mogę Wam pokazać? Mogę Wam pokazać chociażby Duma dla PowerPC. Mam nadzieję, że się uda uruchomić. Mówiąc szczerze, nie sprawdzałem. OK. Znowu Cybervision, PowerPC 8 bit 320 na 240. Działa to szybko, sprawnie. Zobaczmy, czy uda nam się uruchomić jakieś programy, te podstawowe do testowania Amigi. OK. Zobaczcie, mamy procesor 68060, 60 MHz. Przy tym małym podkręceniu mamy możliwość używania cały czas
SCSI, który jest na tym porcie i działa to bardzo fajnie. Mamy dodatkowo procesor PowerPC 603P 210 MHz i mamy oczywiście CyberGraph X, także mamy kartę graficzną i widać, że tutaj Amiga to wykrywa. Nie wiem, czy mam na tym komputerze, ale wydaje mi się, że tak. Również ten program. Ok, to musiałbym przełączyć, a jednak dało radę, dobrze. I zobaczmy mail. Przetestowany procesor Motorola. Aha, żeby przetestować, musielibyśmy przełączyć na Warp OS. Ok, zrobię taki test przy kolejnych materiałach, kiedy będę miał lepsze przechwycenie ekranu. A zobaczmy, czy dałoby radę zrobić test grafiki. Ok, test grafiki leci, ale niestety to jest ten podstawowy test, który w tej chwili musiałbym przełączyć, a nie mam podłączone, na złącze RGB Amigi, więc teoretycznie, kiedy będą przełączane tryby graficzne na wyższe, być może będzie użyte również karta graficzna. Ok, żeby nie czekać, w tej chwili zrestartuję Amigę. Zobaczycie, jak wygląda samo uruchomienie. To też jest taka przewaga tego typu przechwycenia ekranu. Musicie mi wybaczyć, że ten materiał jest bez składu i ładu. Nie planowałem go szczegółowo. Po prostu się dzieje. To ze względu na ekscytację tą kartą. Jak widzicie, naprawdę bardzo sprawnie to działa. Jestem tą kartą zachwycony. Kiedy w 1998 roku przesiadłem się z Amigi na PC-ta i był to Pentium 60, to czytałem i marzyłem o takiej konfiguracji, o tej karcie. I bardzo się cieszę, że tutaj dzięki użytkownikowi z Chorwacji, dzięki osobie z Chorwacji mam możliwość użytkowania tej karty, co jest dla mnie bardzo ważną, istotną kwestią, dlatego się nią tutaj chwalę. Ok, na koniec może jeszcze spróbuję zobaczyć podsumowanie, jak wygląda dla Speed. Ok, i zobaczmy, jeśli ja tutaj wybiorę informacje systemowe, no nawet informacje systemowe wymagają niestety przełączenia, a nie, dało radę, Amiga 1200, pokazuje kartę turbo, pokazuję tutaj AGę, a czy pokazuje dodatkowo same kwestie dotyczące grafikę? Jest CyberGraph X. Także mamy i tryb wyświetlania ekranu. Także z takiego pierwszego podstawowego materiału to wszystko. Jeśli mielibyście pytania, jakieś sugestie odnośnie kolejnych materiałów poświęconej tej karcie, to prosiłbym Was tutaj o komentarze. W miarę możliwości, jeśli będą te propozycje rozsądne i w miarę moich możliwości, postaram się je spełnić. Także bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.